Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z tej strony Merlin. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób możecie korzystać z kilku opcji autocomplete w waszych komendach. Co to znaczy? Jeżeli sobie zobaczymy ostatni odcinek, mieliśmy tutaj autocomplete i był to jeden autocomplete na Discordzie w komendzie właśnie weather. Czyli jeżeli coś pisaliśmy, to wyświetlała nam się pod spodem lista podpowiedzi, a dzisiaj zobaczymy, jak zrobić kilka takich opcji. A więc pierwsze co zrobimy, to sobie zduplikujemy komendę weather, klikając duplicate. Jeżeli nie macie opcji duplicate, polecam wam obejrzeć mój odcinek o moich ustawieniach z VS Code, wyświetla wam się w karcie u góry ekranu. A więc klikamy sobie duplicate i sobie zduplikujemy go i stworzymy sobie komendę poradnik. Tak jest, komenda poradnik i tą komendę poradnik teraz sobie będziemy musieli tutaj ustawić, czyli poradnik. To nas nie interesuje, ustawienie tego. Następnie usuniemy sobie te dwa importy i co będziemy chcieli przyjąć. Będziemy musieli sobie tą funkcję pozmieniać, a więc pierwsze co sobie zrobimy, to sobie zrobimy tutaj argument o nazwie kategoria i czy tam kategorii raczej, bo po angielsku piszemy, i to będzie kategoria poradnika. I ogólnie chciałbym, żeby pisało się poradnik i następnie będziemy mogli wyświetlić sobie po prostu poradnik z YouTube'a, ale to będzie tylko, że tak powiem, testowa komenda, więc nie będzie żadnych danych faktycznie pobieranych. Więc co? Więc pierwszą opcją jest kategoria, nie będzie to wymagane, czyli nie będzie to required, ale będzie właśnie ustawienie set autocomplete. Następnie sobie zduplikujemy tutaj ten tekst i sobie usuniemy przecinek. I drugą opcją, argumentem będzie query, czyli to będzie tekst, konkretnie poradnika, którego szukamy, czyli to będzie poradnik, którego szukasz. Dokładnie, i mamy już, słuchajcie, dwa autocomplete gotowe. Jeżeli sobie teraz zobaczymy tutaj, to w funkcji execute będziemy pobierać te dwa argumenty, więc będzie to category pierwszym argumentem. Piszemy dokładnie taką samą nazwę jak tutaj. Zduplikujemy sobie to i drugą nazwą argumentu będzie query, tak samo jak tutaj. I tutaj nie będziemy mieć tego data. A w informacji reply możemy sobie napisać, sobie to skopiujemy i usuniemy, bo nie będzie to potrzebne. Mogę wam sobie jeszcze bardziej powiększyć, nie wiem czy to będzie dla was jeszcze bardziej czytelne czy nie. Jeżeli tak, znaczy w sumie czytelne na pewno, będzie po prostu większe. I piszemy sobie tutaj kategoria, kropek, dolar i nawiasy dzióbkowe i wpiszemy sobie teraz tą kategorię, którą wybraliśmy, jeżeli w ogóle jakaś istnieje. Oraz napiszemy sobie taki znaczek przerwy, czy kreskę pionową i następnie damy sobie to, czego szukamy, czyli szukasz, dwukropek i sobie napiszemy query i to będzie wyświetlane na Discordzie jako zwykły tekst, a za chwilę chcielibyśmy sobie go zrobić w Markdownie. No dobrze, i tutaj z tego polecenia autocomplete, które sobie zrobiliśmy w poradniku autocomplete, sobie musimy trochę rzeczy pousuwać. Najlepiej sobie pousuwajmy dotąd. I mamy nasze focused value. Nasze focused value możemy sobie w sumie nazwę zmienić na focused option, ponieważ to jest ta opcja. I dajemy sobie tutaj, nic sobie nie dawajmy i zobaczymy, usuniemy sobie respond i napiszemy sobie console logged i sobie tutaj skopiujemy nazwę focused option i zobaczymy sobie, co ta funkcja tutaj robi. Dokładnie. Więc sobie uruchomimy naszego bota normalnie. Tylko jeszcze musimy go wczytać. Pamiętajcie, że trzeba wczytywać w index.js, jeżeli nie macie auto loadingu włączonego. Więc sobie tutaj to skopiuję i dodajemy poradnik, a mamy błąd. Invalid string length. I tutaj mamy polecenie, w której linijce zobaczmy sobie, co to w ogóle jest za błąd. Unhandled rejection. Modules, poradnik, linijka 7. Zobaczmy sobie poradnik, linijka 7. Co my tutaj mamy? Set description. Nie mamy, słuchajcie, description, więc sobie podajmy jakiś description, więc już wiecie, jeżeli takim będziecie mieć błąd, to sobie schodzicie tutaj na dół, niżej. Tutaj pierw mamy error, invalid string length, więc czytacie sobie ten opis. Przeważnie pierwsze linijki nic wam nie mówią, ale szukacie czegoś, co wam pomoże. I widzicie, tutaj mamy napis comments, utils, poradnik, comment.js, linijka 7. Czyli linijka 7 i możemy sobie zobaczyć, nawet mamy dokładne miejsce, czyli 10 znak. Czyli jak sobie tutaj byśmy policzyli, to wiemy, że ogólnie w 10 linijce, w 10 znaku jest problem, czyli set description. I jak sobie tutaj zobaczymy, nie mamy nic pisanego, więc możemy sobie napisać, że to polecenie wyświetla poradnik z kanału M7 Lin. Coś w tym stylu i widzicie, teraz już komenda działa.
Ok, a więc przejdźmy teraz do Discorda, tak? Na Discordzie nasz bot, gdzie jest online i napiszmy sobie polecenie poradnik, gdzie mamy dwa opcjonalne argumenty. Query kategorii, naciśnijmy sobie i napiszmy sobie kategorii. Wybierzmy sobie kategorii, tutaj widzimy nic nam nie wyświetla, napiszmy cokolwiek, naciśniemy Enter i widzicie, mamy kategoria, tutaj jest ten argument kategorii, to jest ten tekst, co wpisaliśmy, a szukasz mamy 0. Mamy dokładnie 0 i jak sobie zobaczymy teraz, tutaj na Discordzie nam przekazuje po prostu zwykły tekst. Jaki jest, słuchajcie, problem tego? No zobaczmy, co jeżeli weźmiemy sobie i obydwa argumenty podamy. Czyli dajmy sobie poradnik, dajmy sobie query coś tam, naciśniemy sobie tab, naciśniemy sobie kategorii i sobie też podajemy coś tam, naciśniemy enter i zobaczcie, tutaj mamy bez problemu obydwa argumenty, ale w tym funkcji autocomplete nie jesteśmy w stanie odróżnić, który argument aktualnie jest używany, tak? Bo dostajemy tylko i wyłącznie tekst, więc nie wiemy, który argument jest aktualnie używany, żebyśmy mogli zwrócić odpowiednią listę z powrotem. W tym wypadku musimy przekazać do funkcji getFocused_true, czyli jeżeli mamy jeden tylko argument autocomplete, nie podajemy true, a jeżeli mamy kilka argumentów autocomplete, to podajemy true. Więc sobie to podajemy true. Teraz zobaczymy, że jeżeli napiszemy slash poradnik i napiszemy sobie na przykład query i napiszemy sobie enter, to zobaczycie, że przekazuje nam teraz name, czyli który dokładnie element tutaj jest używany aktualnie. I tak samo jak sobie tutaj napiszemy poradnik i napiszemy sobie teraz category, to zobaczycie, że mamy teraz podaną nazwę category. Więc widzimy, jest to obiekt i ma tutaj on opcję name. Więc sobie ten kluczyk tutaj sprawdzimy. Więc co musimy zrobić? Więc musimy sobie po prostu sprawdzić, czy jeżeli nasze focused option.name, bo nas interesuje to name tutaj w tym obiekcie, równa się, 3 razy równa się. Czemu taki znaczek, słuchajcie, jest? Taki jak tutaj 3 razy równa się, takie 3 kreski zamiast 3 takich koło siebie. To możecie zobaczyć, to wynika, słuchajcie, z mojej czcionki, której korzystam. Link do niej jest w poradniku na moim kanale o moich ustawieniach VS Code. Dobrze, a więc sprawdzamy sobie, czy ta nazwa jest. Na początku możemy sobie dać query albo category. My sobie zaczniemy od query. Czyli jeżeli jest query, wtedy musimy sobie stworzyć listę do zwrócenia. Czyli wtedy co robimy? Wtedy będziemy musieli sobie zrobić interaction respond. Respond. I pamiętajcie, musimy tutaj przekazać array z obiektami jakimiś, które będą mieć dwa klucze. Pierwszy to będzie name, czyli na przykład mamy pierwsze query, tak? Na przykład poradnik, nie wiem jak tam, dajmy sobie moje ustawienia VS Code, a klucz, czyli key, tylko że na Discordzie to się nazywało value, czyli mamy name value, możemy sobie tak samo napisać moje ustawienia VS Code, żaden problem, czyli pamiętamy, name to jest to, co będziemy widzieć na Discordzie, a value to jest to, co dostanie funkcja execute jako argument. Dobrze, i teraz jeżeli zaczniemy pisać poradnik i sobie napiszemy query, to widzicie, zwraca nam moje ustawienia VS Code. Dlaczego? Ponieważ tutaj sprawdzamy, czy przekazany jest query. Argument query, więc name równa się query, w tym wypadku tak, więc zwraca nam w taki oto format, czyli tablicę z tymi elementami. Jak zaczniemy pisać, to widzicie, dalej będzie tylko jeden element, bo nie mamy żadnej tutaj funkcji filtrującej. Funkcję filtrującą, jeżeli chcecie zrobić, możecie sobie zobaczyć w ostatnim odcinku, jak to się robi. I tutaj możemy sobie stworzyć kilka innych jeszcze poradników. Na przykład mamy tutaj moje ustawienia VS Code i możemy sobie tutaj zmienić na przykład na jak stworzyć serwer Minecraft. I to sobie tutaj damy. Możemy sobie stworzyć darmowy serwer Aternos. I możemy sobie stworzyć na przykład poradnik, załóżmy Discord.js bot od podstaw. I tutaj mamy te poradniki, tak? I ta lista zostanie zwrócona po prostu tych elementów. Lista, ponieważ widzimy, tutaj mamy nawiasy. I ta lista, jeżeli sobie napiszemy poradnik i napiszemy sobie query, mamy całą tą listę tych elementów. Filtrowanie nie działa, ale mamy całą listę elementów. A jeżeli, słuchajcie, użyjemy innego argumentu, czyli napiszemy sobie category, to zobaczymy, że lista będzie pusta. Widzicie, cały czas ją ładuje, nieważne czy coś czytamy, czy nie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ musielibyśmy sobie ten kod zduplikować
przesunąć na dół i sobie sprawdzimy, czy focus name równa się category. Ta nazwa tutaj musi być równa dokładnie tej samej nazwie, co tutaj podaliśmy w setName, w metodzie setName i sobie zobaczmy tutaj, jakie kategorie w ogóle będziemy mieć. Możemy sobie zrobić Discord.js. W sumie małą literką możemy sobie wszystkie napisać. Kategoria Discord.js, kategoria Minecraft. Na przykład jak stworzyć Minecraft, to będzie Minecraft. Czy tam Minecraft Server możemy nazwać. Potem to też będzie Minecraft. Tylko może kurczę inaczej. Minecraft Server. Czy tam Server Minecraft Server. A jako argument, jako nazwa będzie Minecraft podłoga Server. Discord.js możemy sobie nazwać. Discord.js. A jakie to było pierwsze? Moje nie, to dajmy sobie może tą VS Code, a tą sobie dajmy Discord.js, tak? Tak, o. I teraz, jeżeli sobie napiszemy tutaj kategorię, to zobaczycie, że mamy tu listę tych elementów tutaj. Widzicie? Pyk. I jak ten kod możemy ulepszyć? Ten kod możemy tak ulepszyć, że stworzymy sobie na początku po prostu listę elementów z choices, czyli nasze choices, to będzie nasz array. Na początku choices to będzie array, w sumie nie musimy też ustawiać na array. I tutaj zamiast interaction respond, widzicie, ponieważ powtarzamy ten kod interaction respond, możemy go umieścić na dole, czyli interaction respond. Damy sobie to, jak tu widzieliście, tutaj na dole. O tak. I po prostu ten kod będzie nam odpowiadał z choices. W taki oto sposób. Choices. I co? I te choices sobie musimy ustawić. Czyli tutaj zamiast interaction respond napiszemy sobie choices. Choices równa się po prostu ten array. I tutaj tak samo choices równa się ten array. Tutaj musimy usunąć. I widzimy, nie ma żadnego problemu. Kod sobie tutaj w taki sposób ustawimy i zobaczymy, że będzie dalej działał. Czyli sobie napiszemy na przykład teraz polecenie poradnik i zobaczymy, mamy listę tutaj elementów. No ale filtrowanie nie działa, czy jak napiszemy na przykład VS, to ciągle zwraca nam całą listę. Więc w tym wypadku będziemy musieli sobie stworzyć sfiltrowane choices, tak? Czyli sobie dajmy, stworzę sobie const filtered równa się nasze choices.map, a nie map, filter, przepraszam, funkcja, ponieważ funkcja filter, czy tam metoda filter wykona się na każdym elemencie tej tablicy choices, czyli jeżeli teraz przykładowo mielibyśmy ten oto tutaj element, załóżmy, mielibyśmy kategorię teraz wybraną na Discordzie i ten element byśmy mieli, to będziemy musieli sobie przefiltrować te nazwy, czyli ten name, VS Code, value nie będziemy filtrować, to zainteresuje tylko i wyłącznie name, czyli jakby ta funkcja wykona się dla każdego z tych elementów. O, tak, czyli w tym wypadku raz, 2, 3, 4 razy i sprawdzi, który z tych elementów zaczyna się od tego słowa, co wpisaliśmy na Discordzie, czyli jak na Discordzie zaczniemy pisać VS, to sprawdzimy, czy który z tych elementów zaczyna się jego nazwa od VS i ten element zostanie zwrócony, czy tam te elementy zostaną zwrócone. Dokładniej to jeszcze opisywałem, słuchajcie, w ostatnim odcinku. A więc ta tutaj metoda filter przyjmuje callback function, czyli przyjmuje funkcję anonimową. Nie musi być sobie anonimowa, możemy sobie zadeklarować wcześniej. I co? I ta funkcja będzie miała nasz choice, tak? Choice object, czyli ten obiekt. I my musimy zwrócić, czy tam sprawdzić, czyli return. Zwracamy choice.name.starts with, czyli co bierzemy? Bierzemy sobie choice, czyli z tego obiektu bierzemy sobie name, tak widzicie tutaj name, i wykonujemy na tym metodę starts with, czyli czy zaczyna się od focused option.value, czyli od tej oto tutaj wartości value. I jeżeli tak, to wtedy zwraca nam funkcja starts with boolean, czyli true albo false. Ok, i te filtered sobie zwrócimy tutaj w respond teraz, w taki oto sposób. No tutaj widzicie, mamy problem z ESLintem, ale to możemy sobie w sumie wyłączyć, czy chcemy tu mieć przerwę, czy nie chcemy mieć przerwy w Prettierze, żeby nam tutaj poprawiał automatycznie, ponieważ zobaczcie, jak sobie tutaj to usunę i zapiszę plik, to mi automatycznie poprawia na taki. No dobra, a więc sobie sprawdźmy, czy działa poradnik i teraz weźmy sobie kategorię i kategorie mamy te wszystkie i na przykład chcemy mieć tylko VS Code, to napiszemy sobie VS i widzicie, mamy VS Code. Piszemy sobie Minecraft, czy tam MI i widzicie, mamy tylko 2 Minecrafty. Więc w taki sposób to działa. A więc funkcję anonimową możemy sobie zamienić na funkcję ze strzałką, czyli usuwamy słowo function i za tym tutaj nawiasikiem dodajemy strzałeczkę w prawo
i funkcjonalność tego kodu pozostaje taka sama, czyli sobie teraz napiszemy mi, widzicie, działa dalej, vs działa dalej, bez problemu. I co jeszcze, jak możemy ten kod jeszcze poprawić, żeby był bardziej krótki? Jeżeli zwracamy jeden element, tak jak teraz, możemy pominąć słowo return w taki oto sposób i następnie będziemy musieli usunąć te oto tutaj nawiasy dzióbkowe w taki oto sposób i zapisać plik i w taki oto sposób możemy jeszcze bardziej skrócić działanie naszej funkcji, widzicie, w taki oto sposób, że mamy jeszcze bardziej skróconą wersję. Dokładnie to tłumaczyłem w poradniku też o tych tutaj metodach, które mamy add string option i ten callback function tutaj, który ustawiamy, żeby zwrócił nam odpowiedni obiekt. Co innego można jeszcze w tym zrobić? Możemy sobie w ogóle choices nie deklarować w taki sposób, ponieważ widzicie, mamy duplicated code, czyli mamy name takie samo jak value wcześniej, więc w zasadzie moglibyśmy po prostu ten array cały, tą całą listę tutaj jeszcze bardziej skrócić sobie, prawda? Wszędzie są takie same, tutaj też są wszędzie takie same, jeżeli oprócz w sumie tego Minecrafta, jeżeli byśmy sobie założyli, że jednak value też sobie takie zrobimy, to nasz kod możemy zoptymalizować jeszcze bardziej. W jaki oto sposób to zrobimy? A więc takie robimy, że pousuwamy sobie stąd obiekty i zostawimy same teksty, więc zróbmy sobie to teraz, pousuwajmy je wszystkie i zostawmy sobie tylko taką formę jak tutaj mamy, w taki oto sposób, ponieważ wszystko, tak jak mówiłem, jest takie samo. Więc te wartości pousuwamy, value pousuwajmy i zobaczcie sobie, jak zapiszemy, te przerwy sobie też możemy pousuwać i zobaczcie, mamy taki oto mały array, taką małą listę zamiast tej listy z obiektami. I dokładnie to samo rzecz zrobimy sobie tutaj, żebyśmy po prostu zaoszczędzili miejsce, miejsce nie ma znaczenia, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby kod był bardziej czysty niż ten. I zobaczmy, zapiszmy sobie i tutaj widzicie nawet w jednej linijce możemy wszystko zapisać. Teraz natomiast mamy inny problem, ponieważ funkcja filtrująca nie może działać na obiekcie, tak? Teraz w tym wypadku, ponieważ nie mamy obiektu, tylko mamy listę i mamy tekst. A więc choice w tym wypadku nie jest to obiekt jak wcześniej, tylko jest to zwykły tekst, tak? Tutaj ciąg znaków. A więc musimy sobie usunąć to name.name i mamy choice starts with i tutaj mamy focused value.value. I teraz inny problem jest taki, że pamiętacie, że respond musi mieć odpowiedni format. Nie może mieć takiego formatu, musi być obiektem, który będzie miał name, jakiś tam name i jakiś tam value, tak? Czyli musi być takim oto obiektem. I musimy sobie teraz na tych filtered wykonać funkcję mapującą, czyli zmieniającą każdą wartość tej tablicy na jakąś inną wartość. Czyli napiszemy sobie map i to będzie, słuchajcie, tak samo function i tutaj będziemy mieć nasz choice, tak samo to jest nasz choice, ten element choice i to jest anonimowa funkcja, która zwraca return object, zwraca nam obiekt, w którym będziemy mieć ten dokładnie format, czyli sobie ten obiekt tu skopiujemy i zastąpimy sobie go tym obiektem i mamy choice i mamy choice. I to jest, słuchajcie, wersja, którą musimy zwrócić, czyli funkcja mapująca wykonuje tą funkcję na każdym elemencie, tym oto tutaj, i zwraca jego nową formę. I tym samym tworzy nową listę. Tak, jeżeli byśmy sobie to wyświetlili w konsoli, jak to wygląda, sobie możemy to wyświetlić tu bez problemu. I napiszemy sobie na przykład vs, co nie? To zobaczycie, że zwraca nam nową tablicę. Przekazaliśmy do tej oto funkcji. W sumie możemy sobie na początku rozpocząć od po prostu napisać filtered, albo po prostu wyświetlimy sobie filtered without filter. I napiszemy sobie tutaj with filter. Wyświetlimy sobie, żeby mógł wam bardzo dobrze zaprezentować, jak to wygląda. Tylko tutaj nam aktualnie nic nie robi. /poradnik. Napiszemy sobie category vs i zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda. Nas interesuje tutaj, a więc focused value, czyli wartość, którą tutaj sprawdzamy. Zacznijmy od vs. To jest właśnie obiekt, który jest przekazywany od Discorda, czyli vs, name category i bez filtra przekazujemy tutaj taką oto tablicę. Po prostu mamy vs code. A funkcja mapująca bierze nam ten argument, bierze nam ten element
i tworzy nowy element. W tym wypadku zamienia go w taki oto obiekt, który ma klucz name i klucz value. I w taki oto sposób, takie oto dane, taką oto listę z obiektami możemy przekazać do Discordowi, ponieważ jeżeli przekazalibyśmy to wtedy Discord zwróci nam błąd i możemy nie wiedzieć, o co chodzi. Okej. Więc to jest w porządku. To sobie możemy teraz już usunąć, bo nam nie będzie potrzebne. Aczkolwiek ja w sumie wam to zostawię. Możecie sobie ten kod pobrać, bo w przyszłym odcinku zaczniemy od tego kodu i troszeczkę tutaj funkcji pousuwamy, gdyż one nie są potrzebne. Inna sprawa, to jest tak jak w przypadku, jak już wam mówiłem, funkcje tutaj anonimowe, możemy je zamienić na funkcję ze strzałką. Czyli functions usuwamy i tutaj dajemy sobie strzałeczkę. I co możemy dalej zrobić, jeżeli mamy bezpośrednio return czy coś, to możemy sobie usunąć tutaj to słowo return. Tak samo te tutaj znaki, otwierając te nawiasy dzióbkowe jedne, możemy zamienić na po prostu zwykłe nawiasy. Znaczy musimy zamienić na zwykłe nawiasy i wtedy w taki oto sposób możemy ten kod jeszcze bardziej, że tak powiem, przyspieszyć, sprawić, że będzie mniej linijek zajmował, będzie po prostu ładniej wyglądał, a funkcjonalność jego nie zostanie w żaden sposób naruszona. Ponieważ jak zobaczymy sobie query i napiszemy sobie na przykład darmowy serwer Ternos, to widzicie, funkcjonalność działa tak samo jak wcześniej. A więc słuchajcie, to jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał i że wam pomogłem. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bardzo to mi pomoże. Ja jestem Merlin, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!